Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj witam was w recenzji zestawu, który otrzymałem od firmy Moza Racing. Unboxing, jak i parę gameplay z wykorzystaniem tego zestawu znajdziecie na moim kanale. Co nieco już pobawiłem się tym zestawem, co nieco go przetestowałem w jednej i w drugiej grze, a także nawet w paru innych tytułach, więc postanowiłem zrobić już tutaj finalny odcinek i przedstawić wam moją ogólną ocenę na temat całego tego zestawu, poszczególnych elementów, czy warto, no i w sumie dla kogo naprawdę ten zestaw będzie w porządku i komu mogę go na pewno polecić. Na początku zacznę od głównej gwiazdy tego całego wydarzenia, a więc od obręczy Moza Racing TSW Trackwheel. No, jak sama nazwa wskazuje, obręcz ta została stworzona z myślą o grach typowo symulacyjnych, typu Euro Truck Simulator 2 bądź American Truck Simulator. Idealnie odnajduje się też w podobnych tytułach, jak np. Fairbus Coach Simulator i tym podobne. Można z niej też korzystać w grach simracingowych czy po prostu wyścigowych, jednak najlepiej działa w tirach, czyli tam, gdzie jej główne przeznaczenie. Obręcz ta jest dosyć duża, ma 400 mm średnicy, a wyglądem przypomina dobrze znane czteroramienne kierownice ciężarówek. Jakość też jest na wysokim poziomie, mamy tutaj ręcznie obszytą skórę z mikrofirby, a rama została wykonana ze stopu aluminium klasy lotniczej. Dzięki temu doznania z korzystania są zdecydowanie lepsze od zwykłych czy tańszych obręczy, no jest to solidny produkt pod względem wytrzymałości. Na kierownicy znajduje się 14 podświetlanych przycisków, których kolor można zmieniać w aplikacji Moza Pithouse, a same przyciski mają już ikony funkcji często używanych w pojazdach. Do tego otrzymujemy zestaw naklejek, które możemy wykorzystać i zmienić charakter części przycisków. Do tego są jeszcze dwie gałki analogowe, dzięki którym można poruszać się w grze czy w menu, jak za pomocą pada, i dwa aluminiowe pokrętła, które idealne będą do np. zmiany prędkości tempomatu. Na środku znajduje się jeszcze taki pasek, są to diody LED, które informują nas o obrotach naszego pojazdu, co też możemy sobie odpowiednio dopasować w programie Moza Pithouse. Ta obręcz ma system Quick Release, czyli ma szybką złączkę, dzięki której możemy szybko i bez żadnego dokręcania śrubek założyć lub ściągnąć obręcz z bazy. A skoro o bazach mowa, to kółko jest kompatybilne ze wszystkimi bazami Moza Racing od bazy R3 aż po bazę R21, a do tego ma otwarty ekosystem, więc za pomocą uniwersalnego adaptera od Mozy możemy podłączyć ją do baz innych producentów. Moza TSW ma naprawdę wiele pozytywnych cech i to faktycznie da się odczuć podczas korzystania. Jest to jednak produkt pozbawiony wad. Jedną z nich jest sam klik przycisków, które chodzą topornie i głośno. Może dla niektórych będzie to pozytyw, ale ja jednak jestem fanem albo delikatnych i miękkich przycisków, jak na przykład miałem w Trustmasterze Open Wheelu, albo solidnego i przyjemnego wkliku jak w klawiaturach mechanicznych, ale tutaj jednak jest inny świat. Sama liczba przycisków wydaje się być wystarczająca, ale tylko na poziomie niezbędnego minimum. W takich grach jak ETS2 czy ATS przyda się ich zdecydowanie więcej i lepiej jakby producent wsadził tutaj jeszcze kilka, bo miejsca trochę jest, na przykład na dole, bądź można zrobić drugi rządek obok już istniejących przycisków. Tutaj może być moje osobiste życzenie, ale z chęcią zobaczyłbym jednak tutaj łopatki lub możliwość ich dodania. I wiem, że jest to produkt zrobiony specjalnie pod konkretną kategorię gier, przez co jest to jednak produkt nieuniwersalny, co może być minusem, przynajmniej w moim odczuciu. Dziwne jest wrażenie z jazdy bez ich obecności, zwłaszcza jak człowiek przez ostatnie lata zdążył się do nich przyzwyczaić. No i oczywiście sama cena też nie jest zachęcająca. Uważam, że powinna być ona zdecydowanie tańsza jak na nasze warunki lub oferować trochę więcej w tej cenie. Na przykład przez dodanie większej ilości przycisków, no ale teraz to już raczej nie jest zbytnio możliwe, może w jakiejś wersji V2. Więc w obecnym rozrachunku myślę, że sama kiera powinna być zdecydowanie tańsza. I o ile obręcz jest ważna, to jednak sama podstawa, czyli baza, ma tutaj jednak kluczowe znaczenie. No i właśnie przechodzę teraz do tej kolejnej gwiazdy, a jest to baza Moza Racing R9 V2 Direct Drive. Jak sama nazwa wskazuje, jest to baza oferująca moment obrotowy o wartości 9 Nm i obsługująca technologię Direct Drive, czyli ma napęd bezpośredni, dzięki któremu odczucia z force feedbacku są wręcz idealne, a różnica w porównaniu do chociażby zębatkowej bazy Logitecha G29 czy tym podobnych baz, czy paskowego Trustmastera T300 jest ogromna, no ale skoro tyle się płaci, to jednak musi być. Niemniej Direct Drive naprawdę robi niesamowitą robotę i odczucia są zauważalne nawet w takich grach jak ETS2 czy ATS.
Oczywiście wrażenia będą jeszcze lepsze w grach wyścigowych, a szczególnie w sim racingu, więc jeśli ktoś gra w wiele tytułów, gdzie używa się kiery, to inwestycja w taką bazę naprawdę się zwróci. Jeśli jednak siedzisz tylko przy tirach, to lepiej zastanowić się 2 razy, czy potrzebujesz sprzętu premium, czy jednak tańsze opcje będą dla Ciebie lepsze. Z minusów mogę przyczepić się do kwestii montażu samej bazy, bo do tego potrzebujecie albo osobnego dokupionego zacisku biurkowego, bądź odpowiedniego stojaku czy statywu, który będzie miał podstawę z dobrze wymierzonymi dziurkami. A no i lepiej montować tą bazę jednak na jakichś solidnych stojakach czy biurkach, bo generowana przez nią moc działa nie tylko na nas, ale i na wszystko wokół, co jest pozytywne, ale lepiej, żeby ta baza miała solidne i niechwiejącą się podstawę. Przechodząc dalej, tutaj mam zestaw pedałów Moza SRP Pedals, w tym przypadku z dołączonym sprzęgłem. Jakość i wykonanie jest naprawdę świetne. Zostały zrobione z wytrzymałej stali, a dzięki odpowiednim czujnikom i innymi szczegółowymi elementami korzystanie z nich jest po prostu fantastyczne. Na plus jest fakt, że możemy odpowiednio pod siebie skalibrować te pedały, nie tylko w aplikacji za pomocą krzywych, ale również możemy odpowiednio według własnego uznania przykręcić je do podstawki, więc można zrobić to w tradycyjny sposób albo na swój własny. Więc przy zabawie tylko z 2 pedałami można je dać maksymalnie na jedną, drugą stronę lub na 2 krańcach. Przy zabawie z 3, no to dając gaz i sprzęgło na krańce, to ten hamulec możemy dać bliżej jednego, drugiego bądź na środek. To my decydujemy, jak to zrobić, bo i tak musimy to wszystko wcześniej ręcznie przykręcić do podstawki. Na minus, myślę, że standardowo można powiedzieć, że cena, zwłaszcza, że sprzęgło jest sprzedawane osobno, więc możliwe, że nie każdemu będzie opylać się po prostu zakup od razu takiego pełnego zestawu i zdecyduje się tylko na 2. No bo za taki pełny zestaw 3 pedałów trzeba zapłacić w okolicach od 800 do 1000 zł nawet. Idąc dalej, teraz jest HGP Shifter, czyli skrzynia biegów Mozy, która już z samego wyglądu charakteryzuje się solidnym wykonaniem, a po użyciu wiemy, że faktycznie tak jest. Ma 7 biegów do przodu i 1 do tyłu. Jest to zwykła skrzynia biegów, której fajnie się używa, jednak chodzi trochę topornie, co dla niektórych może być akurat pozytywne. To jednak w jej korzystanie trzeba włożyć więcej mocy niż w te tańsze odpowiedniki Trustmastera czy Logitecha. Jednak jest to bardziej uniwersalny produkt, głównie stworzony pod wyścigi. Odnajdzie się w tirach, ale nie na zaawansowanym poziomie. Minusem może tutaj też być fakt, że musimy jak z bazą mieć albo odpowiedni zacisk, albo odpowiednią podstawkę na statywie z dobrze zrobionymi dziurkami. No inaczej możemy być w kropce. Sama skrzynia jest naprawdę spoko, jest wytrzymała, ale tak jak mówię, nie jest konkretnie pod ciężarówki. Jest to zwykła skrzynia, gdzie nie wiem, czy ona jest aż tak warta tej ceny, a są to okolice 700 zł. Wspomniałem już o zaciskach, które mogą być przydatne. Pierwszy z nich to zacisk pod bazę, dzięki któremu możemy ustawić bazę z kierownicą od 0 do 70 stopni, dzięki czemu możemy ulepszyć swoje doznania tak, jakbyśmy się czuli w faktycznej ciężarówce. I w sumie to chyba jedyny plus, oprócz oczywiście solidnego wykonania ze stali, jednak sama konstrukcja, zwłaszcza w tej cenie, mogłaby być bardziej przyjazna i lepiej zrobiona. Osobiście uważam, że regulacja za pomocą śrubek i klucza jest słaba przy takiej półce cenowej. Drugi zacisk jest prostym elementem, dzięki któremu możemy do np. biurka przymocować skrzynię biegów czy hamulec ręczny. Prosta konstrukcja, prosta instalacja ze skrzynią czy z biurkiem, ale zbyt wysoka cena i też trzeba osobno dokupić. Na koniec jeszcze co nieco o samym programie Moza Pithouse, za pomocą którego możemy konfigurować nasz sprzęt od Moza Racing. Jest bardzo rozbudowany i wiele produktów można tutaj fajnie ustawić, nawet w detalach, o których pewnie można było nie mieć pojęcia. Mamy tutaj gotowe ustawienia pod trackerkę, wyścigi, rajdy, drifty i tym podobne. W moim zestawie kąt skrętu mogę ustawić od 90 do nawet 2700 stopni. Sam sprzęt można w bardzo prosty sposób aktualizować o nowsze wersje z poziomu tej aplikacji, to też jest świetną sprawą. Do tego jest też aplikacja mobilna, w której też możemy na bieżąco zmieniać ustawienia naszej kierownicy, będąc już w grze. Więc nie trzeba specjalnie alt-tabować gry i przechodzić do tej aplikacji na komputerze, tylko wszystko możemy na przykład zrobić na telefonie. Na minus fakt, że występują tutaj pewne błędy czy niedoróbki, ale nie są one aż tak zauważalne. Sam natrafiłem na takie pomniejsze błędy, kiedy bawiłem się aplikacją, ale nie są one duże, a do tego często ten program jest aktualizowany i poprawiany, więc twórcy dbają, aby ten program poprawnie działał.
Podsumowując, otrzymałem zestaw, który aspiruje do bycia sprzętem premium, czy po prostu z wysokiej półki, no i tak jest. Różnica w odczuciu i w komforcie jazdy w porównaniu do mojego poprzedniego zestawu jest bardzo zauważalna. Direct Drive robi robotę nawet w ETS-ie czy w ATS-ie, a mając jeszcze obręcz TSW, doznania z jazdy wirtualnym tirem są naprawdę świetne. Wiadomo, że za tym idzie też wysoka cena, więc takie coś powinno być gwarantowane, no i tak jest. Na pewno mogę polecić taki lub podobny zestaw osobom, które dużo czasu spędzają za kierownicą i robią dużo kilometrów. Jest to inwestycja, która wam się po prostu zwróci. A jak oprócz ciężarówek często gracie też w gry simracingowe, to zestaw z Direct Drive jest po prostu dla was. Jeśli ktoś jednak obawia się ceny, to warto wypróbować tańsze zestawy Moza Racing, np. z bazą R3 bądź R5, które też gwarantują dobre wrażenia, a czasem można pomyśleć o czymś lepszym. Ewentualnie polecam też wypatrywać jakichś zniżek czy promocji. Są to jednak przedmioty z wysokiej półki, no ale pamiętajcie, żeby przed każdym zakupem przemyśleć, czy warto i czy inwestycja będzie dla ciebie, dla mnie dobra. Zwłaszcza, że konkurencja nie śpi i na horyzoncie też pojawiają się inne ciekawe produkty, choć innym segmencie cenowym czy z uboższą technologią, więc no lepiej tak czy siak, żeby Moza nie przespała swojej szansy, ale ogólnie za tą cenę sprzęt warty polecenia, ale nie wszyscy mogą się na niego zdecydować, to na pewno jest fakt. W każdym razie mi zestaw się spodobał, fajnie się jeździ i po prostu przy nim zostanę. Także tyle jeśli chodzi o tą recenzję i moją ogólną opinię na temat tego całego zestawu. No i cóż, będę go dalej testował w tirach, bądź jeszcze w innych grach. I tyle ode mnie, jeśli chodzi o tą recenzję i ogólną opinię na temat tego całego zestawu od Moza Racing. Jeszcze raz chciałem podziękować tutaj firmie Moza za tą możliwość przetestowania i wypróbowanie tego całego sprzętu. A tak dodatkowo mogę od siebie powiedzieć, że naprawdę super, że po prostu dzieje się na tym rynku kierownic, że poszczególne półki mają tutaj swoje odpowiednie produkty z odpowiednią jakością czy technologią i że możemy sobie wybrać według naszych potrzeb już dany sprzęt, a nie być skazany na jedną czy tam drugą bazę i tylko tyle. Także fajnie, że ten rynek się rozrósł. Fajnie jakby jeszcze tak powalczyli takimi sensowniejszymi cenami, ale i tak na ten moment jest spoko, że mamy tyle możliwości. Ode mnie to tyle, także dzięki za oglądanie, zachęcam do ocen do filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.